Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku projektu Na Piątkę. Cieszę się, że ze mną jesteście. Dzisiaj będę chciał zabudować tą oto lodówkę. Jest to lodówka kompresorowa 30-litrowa. Miałem już wcześniej taką lodówkę, wykorzystywaliśmy ją po prostu na wyjazdach. Bardzo dobrze się nam spisuje, więc chcielibyśmy ją wykorzystać również tutaj w przyczepie. Dlatego będę chciał skonstruować taką szufladę, w której ta lodówka będzie się znajdować i będzie można ją wysuwać. Ponieważ ta szuflada będzie dosyć spora, ciężko by mi było tutaj wykonywać ją w przyczepie, zmieścić się po prostu z arkuszami sklejki, więc wykonam ją poza przyczepą. Ok, w takim razie ja zabieram się za wycinanie. Mam tutaj kawałek sklejki, to jest sklejka 10 brzozowa. Ponieważ lodówka będzie dosyć ciężkim elementem, to zależy mi na tym, żeby to było wytrzymałe. W związku z tym decyduję się na taki właśnie rodzaj sklejki. Wstępnie już sobie tutaj rozrysowałem elementy, które potrzebuję wyciąć, więc biorę wyżynarkę i zabieram się za wycinanie. Ok, boczne elementy mam już tutaj wycięte. Będę chciał je teraz połączyć. Połączę je za pomocą takich profili aluminiowych, które poskręcam w ten sposób wkrętami. To jest sklejka 10 mm, więc nie mogę tutaj zastosować jakichś długich wkrętów. W związku z tym będą to króciutkie, takie 12 mm wkręty. Myślę, że plus ten profil to ładnie się spasuje. Będą one w porządku, natomiast żeby to się mocniej trzymało, żeby było jeszcze twardsze, to zarówno tutaj, jak i po tej stronie te profile posmaruję klejem i po prostu jeszcze skleję. Ok, moja szuflada na lodówkę już jest prawie gotowa. Za chwilkę oczywiście pokażę Wam jeszcze z bliska, jak to wygląda. Tak naprawdę pozostało mi docięcie tutaj jeszcze podłogi w tej szafce. Ta podłoga będzie zrobiona ze sklejki również brzozowej, ale 6 mm. Myślę, że to będzie wystarczające. I tutaj zabrakło mi taki kawałek profila tego aluminiowego. Został mi już tylko taki kawałeczek, także będę musiał dokupić jeszcze jeden taki profil i go tutaj dokleić. No i w tym momencie ta szuflada będzie gotowa. Pozostanie przykręcenie prowadnic i będzie można zająć się jej montażem. Ona jest troszeczkę głębsza niż moja lodówka. Moja lodówka ma około 37-40 cm głębokości.
Ja ją zrobiłem 50 z tego względu, że nie wiem, czy będę miał zawsze tą lodówkę. Chciałem, żeby tutaj mieć zapas. Wrzucę tutaj też zasilacz do lodówki i również te prowadnice, które wybrałem, są to prowadnice o długości 50 cm, więc chciałem, żeby to po prostu pasowało. Zobaczcie, tak to wygląda z bliska. Tutaj jest wsparcie na profilu aluminiowym właśnie dla podłogi. Tu zostało to połączone również tymi profilami w ten sposób. Ten profil będzie służył do zamontowania frontu, a z zewnątrz wygląda ona w ten sposób. Tutaj jedna strona, tutaj druga strona. Ta poziomica jest tutaj tylko po to, żeby zachować kąty proste. Nie ma tutaj tej ścianki, więc troszeczkę te profile prężą i te ścianki mi się schodzą, ale oczywiście jak to już będzie zamontowane i będzie ta płyta na podłodze, no to będzie ona zapobiegała takiemu zjawisku. No dobrze, szufladę mam już prawie gotową. Tak naprawdę pozostał mi do zrobienia w zasadzie tylko spód, dno tej szuflady. Wyciąłem sobie też już formatkę, która mi tutaj będzie pasowała. Tak to będzie zamontowane. W międzyczasie jeszcze, już poza nagrywaniem, nie podobała mi się jeszcze jedna rzecz. Otóż te wkręty mają stożkowe łebki i one dosyć mocno odstawały tutaj od profili. W związku z tym wziąłem jeszcze wiertło i ponawiercałem otwory w profilach, żeby one po prostu głębiej weszły i ładniej przylegały, i myślę, że to był dobry pomysł, bo teraz to wygląda zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Jeśli chodzi natomiast o to dno, to będzie tak samo tutaj obklejone klejem i przyłapane na kilka wkrętów, na których będzie się to trzymało. W tych profilach tak samo będę chciał ponawiercać otwory i oczywiście zamontować dno, także zabieram się do pracy. Ok, szufladę mam już w zasadzie gotową. Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale z jakiegoś powodu kamera spłatała mi psikusa i po dosłownie kilku sekundach timelapse się zatrzymał, więc niestety nie mam nagranego tego, jak skręcałem te ostatnie elementy w tej szufladzie. No ale cóż, czasem tak bywa. Pokażę Wam po prostu z bliska już efekt końcowy. Nie było tutaj wielkiej filozofii. Ta płyta została osadzona na profilach za pomocą kleju i dodatkowo tutaj od spodu została ona skręcona na wkręty, także myślę, że to będzie się mocno trzymać. Tutaj dołożyłem ten ostatni profil, który zostawiłem na koniec, aby móc tą płytę wsunąć. I tak ona się prezentuje. Będzie to zamontowane w ten sposób na prowadnicach i oczywiście będzie tutaj w środku lodówka. No i jeszcze oczywiście najważniejsze, muszę sprawdzić, czy ta lodówka na pewno mi tutaj wejdzie, czy nie pomyliłem się nigdzie w wymiarach. Także przymierzę ją i zobaczymy, jak to wygląda. Ok, mieści się, także najważniejsze. Pokażę Wam, tak jak mówiłem, z bliska. Popatrzcie, z bliska wygląda to w ten sposób. Tutaj jest to w zasadzie na styk z ośką kółek. Z tej strony również. Tutaj z tyłu zostawiłem sobie takie miejsce, jak mówiłem, na jakiś zasilacz, kable, tego typu rzeczy. Natomiast do całego mechanizmu wysuwania tej szuflady użyję takich oto prowadnic. To są prowadnice 50 cm z takim fajnym, cichym domykiem, więc myślę, że fajnie będzie to działać. Będą one oczywiście zamontowane tutaj z boku i ponieważ te prowadnice mają nośność 40 kg, to pomyślałem, że one będą tak bardzo na styk, ponieważ sama lodówka waży 14, do tego szuflada, no i 30 litrów wypełnienia, więc te 40 kg to mogło być mało, więc zastosuję dwie pary takich szyn. Jedne na samym dole, drugie tutaj na górze. Myślę, że to również dużo bardziej ustabilizuje, usztywni konstrukcję w momencie, gdy ona będzie wysunięta. Brakuje mi jeszcze oczywiście tych ścianek, do których będą przykręcone szyny. Wykorzystam do tego resztki ze sklejki, które pozostały mi tutaj z wycinania tych paneli. Akurat
okazuje się, że idealnie pasuje mi tutaj wymiar, jaki potrzebuję do tej ścianki. Także zabieram się do wycinania, no i oczywiście mam nadzieję, że tym razem wszystko już się nagra. Ok, czas w takim razie na prowadnicę, na zamontowanie tych prowadnic. Do ich zamontowania będę stosował takie, nie wiem czy to widać, takie grube, tempo zakończone wkręty. Znaczy nie wiem czy to się nazywa wkręty, ale generalnie to są takie powiedzmy wkręty jak do mocowania zawiasów w meblach. One są dużo grubsze i myślę, że będą zdecydowanie mocniej trzymały te prowadnice niż tego typu wkręciki, które normalnie służą do skręcania drewna. Natomiast one po pierwsze mają długość chyba 16 mm, krótszych niestety nie znalazłem, a sklejka ma 10, więc muszę je troszeczkę przyciąć, a po drugie wymagają nawiercenia otworów, także zabieram się za nawiercanie. One się tną dosyć łatwo, tutaj mam już pierwszy przycięty, jest on po prostu na tyle krótki, że nie będzie wychodził. Wiertło czwóreczka zaznaczyłem sobie tutaj 9 mm, żeby nie przewiercać się na wylot, żeby to ładnie wyglądało, więc zakładam na wkrętarkę i spróbuję to nawiercić. Jak się przewiercę na wylot, to też w zasadzie nic strasznego się nie stanie. To będzie wewnątrz zabudowy, więc tragedii nie będzie, ale wolałbym tego uniknąć. Muszę je sobie przymierzyć. Myślę, że tak, więc pierwsze wiercenie wypada tutaj. Ok, zobaczymy jak to się będzie wkręcało. No widzę, że to się będzie trzymało mega mocno. Tak, myślę, że to będzie dobry wybór. I tu nie haczy, więc jest ok. Dobra, włączam timelapsa i biorę się za resztę prowadnic. Skoro mam już zbudowaną zarówno szufladę, jak i te boki z prowadnicami, no to chyba najwyższa pora, żeby to poskręcać, no i zobaczyć jak to działa. Także zabieram się do montażu. Szufladę mam w zasadzie zrobioną. Ostatnią rzeczą, która mi tutaj przy niej
pozostaje to tak naprawdę wymierzenie otworu we froncie, który tutaj będzie. Ja ten front sobie już wcześniej przygotowałem, wyciąłem sobie płytę. Jest to oczywiście sklejka topolowa, aby było możliwie lekko, która będzie umieszczona w ten sposób. No i muszę w tym momencie tutaj sobie odrysować miejsca, w których ta lodówka będzie się znajdowała, aby wyciąć w tej desce otwór, przez który ta szuflada oczywiście będzie się wysuwać. Więc zabieram się do wymierzania i wycinania tego. Ok, tak to na ten moment wygląda. Napiszcie, co o tym sądzicie, czy taka konstrukcja ma sens. Otwór jest wycięty. Oczywiście będę musiał otapicerować jeszcze ten front. On tutaj jest dosyć cienki, to jest sklejka topolowa, więc dzięki temu po wycięciu takiego dużego fragmentu to praktycznie nic nie waży, jest zaskakująco lekkie. Natomiast oczywiście no to nie jest jakoś turbo wytrzymałe i to nie będzie element tak jakby konstrukcyjny, nośny łóżka. To będzie po prostu tylko taka maskownica jakby zamykająca i wykańczająca tą konstrukcję. Muszę jeszcze teraz te boki poprzykręcać do podłogi, żeby móc tą szufladę wysunąć, a mocowania szyn, żeby zostały na miejscu. No i wtedy jak to przykręcę, to będę mógł włożyć lodówkę do szuflady i zobaczyć, jak cała ta konstrukcja się spisuje. Pokażę Wam jeszcze z bliska, jak to na tym etapie wygląda, jak to się prezentuje. Od góry jest w ten sposób, tu z boku. No i z przodu jest tak. Jeszcze tu od dołu Wam pokażę. O, tak to wygląda. Stolarzem nie jestem, na stolarce się nie znam, więc napiszcie, co o tym sądzicie. Ok, szufladę mam zrobioną. Przykręciłem ją już do podłogi, także jest ona w zasadzie docelowo zamontowana. Pozostał front do wykonania, ale to już będzie na sam koniec robione. Jak już będzie cała zabudowa, wtedy zajmę się frontami. Więc chyba najwyższy czas pokazać Wam, co udało mi się tutaj wyrzeźbić. Także pokażę Wam z bliska. Zobaczcie, z przodu wygląda to w ten sposób. Może jeszcze pod tym kątem Wam pokażę. Tutaj poprzykręcałem już te boki do podłogi. Wymierzyłem to w ten sposób, że długimi wkrętami przykręciłem to do belek, zarówno tutaj, jak i tutaj tych pod podłogą, także to naprawdę solidnie się trzyma. Podobnie tutaj z tej strony, z boku wygląda to w ten sposób. Jeszcze włożę do środka lodówkę, zobaczycie, jak to wygląda z lodówką. Troszkę mi się ona tutaj zakurzyła, jak ciąłem te płyty. Tutaj z tyłu jest jeszcze troszeczkę miejsca na jakieś zasilacze, tego typu rzeczy. Można ją wysunąć. Wysuwa się w zasadzie do samego końca. Tutaj praktycznie na równo. Mam w tym momencie też dostęp do tych paneli grzewczych, do tych folii grzewczych od ogrzewania podłogowego, także nie będzie tutaj problemu z ich podłączeniem. Z boku wygląda to w ten sposób, tutaj się fajnie wysuwa, będzie do niej łatwy dostęp również z zewnątrz, nie będzie trzeba wchodzić do przyczepy, żeby coś tutaj sobie z niej wyciągnąć. No i oczywiście jest z cichym domykiem. No dobrze, wiecie już, jak rozwiązałem temat lodówki w mojej przyczepie. Dajcie oczywiście znać, co o tym sądzicie. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi. A ja dziękuję, że oglądaliście ten odcinek, że byliście ze mną. Biorę się za inne rzeczy w przyczepie i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Do następnego, cześć!